Cześć! Kolejnym zamkiem, który dzisiaj przygotowałem dla Was, z mojej bogatej kolekcji dysków, bo to jest chyba największa część mojej kolekcji, którą posiadam, to są to dyski z całego świata. Tutaj dla odmiany mamy dzisiaj firmę Burgwachter. Jest to seria 22 na szerokość 60, bo szerokość 60, w tym momencie mamy tutaj tego korpusu 60 mm. Występuje on w dwóch wymiarach. Jeden jest 22 na 60, to jest ten, który widzicie, i 22 na 70 to jest o centymetr większa jednostka. Ten akurat model, który tutaj widzicie, to jest typowo nierdzewny egzemplarz, a o ile dobrze pamiętam, w 70 jest jeszcze dodatkowo z hartowaną szeklą, którą mamy tutaj u góry chowaną, bardzo, bardzo sprytnie, jak to w dyskach. No ogólnie można powiedzieć, jest to jeden z lepszych dysków, które mamy na rynku. Oczywiście produkowany w Wetter, w sąsiedztwie dużej innej konkurencyjnej firmy. Produkowany oczywiście tam u nich na miejscu w Niemczech. Producent podaje, że jest to jedna z lepiej zabezpieczonych kłódek oczywiście u nich w ofercie. Z racji tego, że według wytycznych, które oni tam gdzieś tam laboratoryjnie stwierdzili, wytrzymuje 1,5 tony rwania, jeżeli chodzi o samą tutaj w tym momencie konstrukcję. Jest to dość dużo, jeżeli chodzi o tak małą kłódkę, bo ona nie jest duża. Klucz do niej wygląda w taki sposób. Akurat ta 60 jest tutaj ma mniejsze bitowanie niż 70, bo ta ma 4 piny, a 70, o ile dobrze pamiętam, 5. Bitowanie, można powiedzieć, nie jest jakieś bardzo szalone, aczkolwiek generalnie jest góra-dół, góra-dół, góra-dół. Jak działa? Działa bardzo podobnie do wszystkich dysków. Po włożeniu klucza obracamy go w kierunku prawym, w prawą stronę, i nasza szekla chowa się tutaj w tym momencie do korpusu. Ogólnie, jeżeli chodzi o samo cięcie, szekla jest praktycznie, można powiedzieć, całą, no większą częścią obwodu w tym momencie tej kłódki, co stanowi dodatkowe wzmocnienie niejako w środku w tym momencie, bo jest to dość gruby pręt, bodajże 9 mm. Także przy obrocie zostaje tak naprawdę bardzo niewielki kawałek, bo ona, nie wiem, czy będzie to widać, jak głęboko jest schowana druga część, końcówka. Ta jest tutaj zrównana razem z korpusem. Ta jest mniej więcej wpuszczona centymetr w głąb, czyli mówimy tutaj o takiej odległości. Sam prześwit, który nam daje w tym momencie ta szekla, jest mniej więcej, można powiedzieć, 2,5-3 centymetrowej 3-centymetrowym wycinkiem tego okręgu, który szekla ma tworzyć. Ja sobie ją zamknę. Odłożymy ją na chwilkę, bo może nie będziemy odkładać, bo spadnie. Jeżeli chodzi o samo pikowanie, sam proces wygląda oczywiście bardzo podobnie. Narzędzia, którymi się będziemy dzisiaj posiłkować, jest to najcieńszy model 0,8 mm od Lawlock Tools. Z racji tego, że sama szerokość tego otworu jest niezbyt wielka, jeżeli wsadzimy go tutaj w tym momencie od góry, jest bardzo niewiele miejsca na ruch. Siedzi, można powiedzieć, bardzo ciasno, jeżeli chodzi o to miejsce. Jeżeli chodzi o sam haczyk, którym się dzisiaj będę posiłkował, będzie to Shallow Hook od Mokiego z roundtipem 0,50 mm grubości. No można powiedzieć, jest to taki standardowy mój zestaw, którym w ogóle działam. Napięcie w tym wypadku coś pomiędzy lekkim a średnim, z lekkim wskazaniem na średni, ze względu na to, że ten rodzaj tego po prostu wymaga. Więc sprawdźmy powolutku, jak wygląda to nasza odporność na nasze pikowanie. Naciskam pin numer 1. Nie. Pin numer 2 nie. Pin numer 3 lekkie kliknięcie, lekki ruch rdzenia. Pin numer 4 lekkie kliknięcie i nic. Wracam do naszej jedynki. Jest kliknięcie na jedynce, zdecydowanie mocne, głośne. Dwójeczka. Też zdecydowanie mocne kliknięcie na naszej dwójeczce. Trójeczka nic. Czwóreczka. Mamy delikatne kliknięcie na czwóreczce. Tak. Wracam do naszej jedynki. Jedynka, czyżby nam spadła? Nie, chyba. Dwójeczka.
Nie, trójeczka. Nie, zobaczmy powrót do jedynki. Jest zdecydowanie mocne kliknięcie. Dwójeczka nam kliknęła jeszcze raz. To są prawdopodobnie piny typu serrated w środku. Trójeczka, lekkie kliknięcie jest. Nasza czwóreczka. Nie. Wracamy do jedyneczki. Jedynka zdecydowanie nie. Dwójeczka też zdecydowanie nie. Trójeczka też sprawia wrażenie takie, że nie chce z nami współpracować. O, i to była nasza czwóreczka. To było ostatnie kliknięcie. Tak, moi drodzy, wygląda otworzenie tego modelu. Bardzo fajny model. Można powiedzieć, jeżeli chodzi o te piny serrated, tutaj na pewno to w jakiś sposób zwiększa bezpieczeństwo. No, sama ta konstrukcja ogólnie tych kółdek jest dość wytrzymała. Przyznam szczerze, że kiedyś niszczyłem Abusa konkurencyjnego i no, jeżeli tutaj producent podaje, że to jest w tym momencie wytrzymałość 1,5 tony, no zdecydowanie dużo więcej potrzebowałem, żeby zniszczyć tego Abusa. Tam mówimy o wagomiarze prawie 3 ton. Aczkolwiek bardzo fajnie się te kłódki spisują, mają bardzo mały dostęp do tutaj w tym momencie szekli. Bardzo trudno jest w tym momencie, kiedy ona jest założona gdzieś. W tym miejscu mamy założone jakieś okucie. Bardzo trudno jest w tym momencie coś tutaj zdziałać z tym modelem. Jeżeli chodzi o mnie, to tyle na dzisiaj. Jeżeli uważacie, że odcinek był wartościowy, jeżeli uważacie, że odcinek jest godny polecenia, subskrybujcie, polecajcie, dajcie łapkę w górę i jak zawsze trzymajcie się do następnego.